Wakacje na motocyklu. Chyba każdy z nas o tym marzy. Dźwięk silnika, zapach wolności, setki kilometrów pięknych tras przed nami. Ale żeby podróż marzeń nie zamieniła się w pasmo problemów, kluczowe jest jedno. Dobre przygotowanie. Dzisiaj pokażę Ci, co można spakować, co nie przychodzi jako pierwsze do głowy, a co bardzo ułatwia i uprzyjemnia takie wakacyjne wypady. Po pierwsze, przygotuj się na nieprzewidywalne, czyli na pogodę. Wyobraź sobie, jesteś w połowie pięknej górskiej trasy i dopada Cię ulewa, a do hotelu masz jeszcze 300-400 km. Nic tak nie psuje wyjazdu jak przemoczone ubrania. Każdy czuł ten moment, nawet jak jest ciepło, kiedy jest w miarę przyjemnie, czujesz, że ta odzież jest mokra, ale wszystko jest ok. I nagle w którymś miejscu zaczyna wlewać się woda. No jest to tragicznie nieprzyjemnie. Rozwiązaniem jest zestaw przeciwdeszczowy, taki jak Ixon Compact Suit. Tutaj mam jednoczęściowy zestaw przeciwdeszczowy, po prostu cały kombinezon, no ale można też skorzystać z zestawu dwuczęściowego, tutaj akurat same spodnie. Największa zaleta, jak mówi sama nazwa, jest to zestaw bardzo kompaktowy. Cały kombinezon, kurtka lub spodnie wkładane są w taki mały, dedykowany pokrowiec. Wrzucasz do kufra, zapominasz, że jest, ale w momencie, kiedy jest potrzebne, to jest no coś, co bardzo, ale to bardzo mocno docenisz. Ixon właśnie ma takie rozwiązanie, że możesz kupić sobie zestaw jednoczęściowy lub osobno spodnie i kurtkę. Szczerze polecam po prostu mieć przy sobie, mieć na każdy wyjazd. Te zestawy zapewniają wodoodporność do 3000 mm supa wody, więc są po prostu super wodoodporne, są odblaskowe, można je wrzucić do podręcznego bagażu i wykorzystać, kiedy będą potrzebne. No dobra, mamy zestaw przeciwdeszczowy, ale przydałaby się jakaś nawigacja. Myślę, a nawet jestem pewien, że po tym, co Ci pokażę, przestaniesz myśleć o szukaniu zestawu nawigacyjnego, bo Interphone zaprezentował rewelacyjne rozwiązania, czyli systemy Ride Sync. I o co w tym wszystkim chodzi? No, możesz w teorii używać telefon do nawigowania, bo niestety, ale wiemy, że najlepszą nawigacją jest Google Maps. Problem w tym, że bateria pada w najmniej oczekiwanym momencie, w słońcu nic nie widać, a w deszczu, no chyba, że telefon jest wodoodporny, ale z reguły musisz go chować. Do tego jeszcze trzeba kombinować z jakimś zewnętrznym zasilaniem. Nie ma to większego sensu. Moim zdaniem lepsze rozwiązanie, czyli Ride Sync, to są urządzenia, które działają jako, powiedzmy, przedłużenie Twojego telefonu, jakie takie zewnętrzne ekrany. Zaczniemy od tego mniej skomplikowanego, czyli Ride Sync 55. Ekran o przekątnej 5,5 cala i to nieskomplikowane rozwiązanie. Posiada Android Auto i Apple CarPlay, więc uruchomisz na nim swoje ulubione aplikacje, no w tym apki nawigacyjne. Dzięki systemowi mocowania Quick Locks możesz szybko urządzenie przypiąć, może być w poziomie, może być w pionie. Oczywiście ładowanie z baterii Twojego pojazdu. No i duży plus jest tego, że w odróżnieniu od systemów nawigacyjnych te rozwiązania są dużo tańsze i nie trzeba aktualizować map, no bo oczywiście wszystko leci z Twojego telefonu. Dobra, ale jeżeli ten model Ride Sync 55 to takie rozwiązanie podstawowe, moim zdaniem trochę bardziej do jazdy po mieście na skuterze niż do takiej grubszej turystyki. I teraz rozwiązanie nawet nieco bardzo mocniej rozbudowane, czyli Sync 70. Tutaj jest ekran 7-calowy, dotykowy, matryca IPS, pytałem kolegi z kamery, bo oni się na tym lepiej znają. I ten 7-calowy ekran dotykowy. No oczywiście sterowanie jest dużo łatwiejsze, też jest bardzo jasny, też widoczny w
w mocnym słońcu. Tutaj masz Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowo. No myślę, że świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które mają troszkę starsze motocykle turystyczne i chcą je sobie mocno unowocześnić. Ten Sync 70 dostępny jest w dwóch wersjach. Wersja 70 Essential, czyli taka, gdzie jest tylko ekran plus mocowanie na kierownicę plus wiązka elektryczna, oraz wersja bez Essential, czyli Sync 70, w której w zestawie są jeszcze dwie kamery przód-tył i czujniki ciśnienia opon. Dzięki zastosowaniu tych kamer masz jeszcze system analizy i wczesnego ostrzegania, czy coś nie znajduje się w martwym polu, więc no jakby bezpieczeństwo Twojego motocykla mocno się zwiększa. Ok, no to mamy systemy, które zastępują nawigację, które zastępują telefon. Mieliśmy wcześniej zestaw przeciwdeszczowy, a teraz coś, co jest już mocno rozpoznane na polskim rynku, wielu motocyklistów korzysta, czyli interkomy. Podróżowanie jest super, ale jest jeszcze lepsze, gdy możesz dzielić się wrażeniami na bieżąco ze swoją ekipą. No i tu wchodzą interkomy z technologią Mesh. Tworzą one samo naprawiającą się sieć, idealną, gdy grupa się rozjedzie na trasie. To trochę działa tak, że każdy z poszczególnych członków tej grupy, która jest w sieci Mesh, jest też i odbiornikiem, i dalszym przekaźnikiem, więc ta sieć może być rozproszona. W niektórych tych zestawach nawet pomiędzy najdalszymi członkami sieci Mesh, czyli jednym motocyklistą a drugim motocyklistą, może być prawie 2 km, bodaj 1,6 km i nikt pomiędzy nie traci łączności. I mamy tutaj trzy rozwiązania. Rozwiązanie Nolana M851, rozwiązanie Sena, a tak naprawdę to jest, jest to Sena, ale dedykowana kaskom Shark, no i uniwersalne rozwiązanie Interphone. Zacznę od tego, że moim zdaniem wybór jest prosty. Jeżeli masz Nolana albo Sharka, ja bym nie kombinował z uniwersalnymi systemami interkomów, tylko zastosował takie dedykowane. W tych kaskach znajdują się specjalne miejsca montażowe i montaż, i jakość pracy tych systemów jest po prostu idealna. Jeżeli masz Nolana w przypadku systemu M951, jeżeli masz Sharka, to tutaj Sena przygotowała specjalne rozwiązania dla kasków, dla właścicieli kasków Shark. Ale jeśli szukasz meshu, ale po prostu w takim uniwersalnym rozwiązaniu, no to jest także zestaw Interphone, tej samej firmy, która przygotowała nasze ekrany, o których wcześniej opowiadałem. Interphone R8. Można ten zestaw zamontować do większości kasków. Jest to zestaw dla kierowcy i dla pasażera. I oczywiście działa w technologii Mesh. No dobra, mamy już zestawy przeciwdeszczowe, mamy ekrany, myślę, że bardzo, bardzo fajny temat, i mamy 3 rodzaje interkomów, każdy dobierze sobie odpowiednio dla siebie. A na koniec ode mnie taka szybka lista, co sprawdzić przed wypadem. Bez względu na to, czy jedziesz daleko, czy jedziesz blisko, warto zawsze sprawdzić te elementy. To teraz odpalamy checklistę, kartka, długopis. Po pierwsze, sprawdź swój motocykl. Sprawdź ciśnienie w oponach, sprawdź stan opon. Motocykliści często o tym zapominają. Nie chodzi tylko o głębokość bieżnika, ale także o DOT. Jeżeli opona ma już więcej czasu, jest po prostu starsza, ma kilka sezonów, to jeżeli jedziesz gdzieś dalej, po prostu warto ją wymienić. Do tego napęd, stan i naciąg łańcucha. Nie chcesz, żeby łańcuch gdzieś strzelił 800 000 km od domu, po prostu jest to bez sensu. Lepiej zainwestować w łańcuch przed wyjazdem. Płyny, poziom oleju, poziom płynu hamulcowego, do tego same hamulce, czy są klocki hamulcowe, jak wyglądają tarcze, czyli taki szybki przegląd warto zrobić przed każdą jazdą. Jeżeli nie masz na to czasu albo nie masz na to wiedzy, możesz oddać motocykl na szybki serwis do zaprzyjaźnionego mechanika. Warto to robić przed wyjazdami, a nie jak to niektórzy motocykliści robią. A dobra, teraz nawalę 1500-2000 km, jak wrócę, to będę serwisował. Błędna kolejność. Najpierw serwisujemy, sprawdzamy, potem jedziemy na wyjazd. Dobra, punkt drugi.
spakuj swój niezbędnik. Mały zestaw naprawczy do opon, zwłaszcza jeśli jeździsz w lekkim terenie, warto mieć. Podstawowe klucze do swojego motocykla. Jeżeli masz klucze uniwersalne, akurat w twoim motocyklu jest jakaś nietypowa śrubka albo jakiś inny system śrubek, trochę bez sensu, do swojego motocykla zestaw. Apteczka pierwszej pomocy, super, nawet malutka i warto chociażby na YouTubie obejrzeć, jak takiej pierwszej pomocy udzielić. No i na sam koniec to, co jest najważniejsze, nazwy są różne, ale trytytki, czyli plastikowe opaski zaciskowe, no i srebrna taśma izolacyjna. Nie da się ukryć, że wielu osobom uratowały życie na dalszych wyjazdach. Ja jeszcze dodam od siebie, że zawsze na dalsze wyjazdy lubię zabrać takie gumy montażowe, ekspandery, tak przynajmniej mówi na to mój ojciec, więc ja zawsze zabieram takie chociażby ze 3-4 i nawet jeśli małe, to zabieram także pasy transportowe. Ja dużo jeżdżę w terenie, w klimacie adventure, więc takim pasem w razie czego można się podholować. No i po trzecie, weź ze sobą dokumenty. Też może trochę bardziej w klimacie adventure, ale ja dokumenty lubię wozić. Mam taki identyfikator, powiedzmy, pusty plastikowy identyfikator, do którego wkładam dokumenty i mam je zawsze na klatce piersiowej, więc nawet jakbym zgubił portfel, to te dokumenty zawsze są przy mnie. Prawo jazdy, dowód osobisty, jeżeli jadę po Unii Europejskiej. Do tego dowód rejestracyjny i ubezpieczenie. Warto wrzucić sobie tam chociaż 20-50 euro, żeby mieć zawsze przy sobie. No i na koniec zaplanuj trasę, chociaż ten punkt bym czasami odpuścił. Może warto nie planować trasy i po prostu pojechać poszukać jakiejś fajnej przygody. To tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczyłeś coś ciekawego, o czym byś nie pomyślał, o czym byś nie pomyślała przed swoją najbliższą wakacyjną wyprawą. Ja zachęcam, żeby jeździć motocyklami jak najwięcej, więc jeżeli masz w planach jakąś wyprawę w tym roku, daj znać w komentarzach. Jeżeli już na jakiejś byłeś lub byłaś, to też koniecznie daj w komentarzach znać. No i co? Do zobaczenia, do następnego. Cześć.